Stoi ksiądz, wie pani? Obok leżą trupy. Za pierwszym razem, jak strzelali do tych ludzi stojących w tym szeregu, do księdza nikt nie strzelił. Nakazali drugi raz i księdza zamordowali. Niedługo ojciec był w domu. Któregoś dnia wieczorem, ciemno było, to było już w październiku na pewno. W październiku, proszę pani, ktoś zapukał do drzwi w domu. Moja matka wyszła, wie pani, i kto stoi przed tym, stoi w mundurze tym SD, pan Wollenberg, nazywał się Wollenberg. To był mieszkaniec Tucholi. Wiem nawet, gdzie miał swoją siedzibę, swoje gospodarstwo, wie pani. I matka pyta, co on chce. Niech pani mężowi powie, żeby się ubrał i ja go zabieram. No więc tata założył płaszcz, kapelusz, bo oni zawsze w kapeluszach chodzili, proszę pani, i wyszedł. A matka wyszła ze mną i z moim bratem. Tu ja miałem głowę, tu brat miał głowę. Matka mówi do niego, panie Wollenberg, Herr Wollenberg, warum nehmen Sie meinen Mann? I to dość tak, wie pani, ostrym głosem. To on jej powiedział, niech pani się zamknie, bo inaczej jeszcze zabiorę pani starszego syna. No to matka się z nami wycofała. No i ojca zabrali. Ojca zabrali, proszę pani, do więzienia w Tucholi. Tam było więzienie. Dziś już nie ma tego więzienia. I potem ich wywieźli nazywa się taka wieś Radzim. Matka, wiem, że swoimi jakimiś koleżankami, których mężowie też tam byli w tym obozie w Radzimiu, proszę pani, pojechały tam do tego obozu. I nawet ci Niemcy ich tam wpuścili, rozmawiała z ojcem. Ojciec oddał jej płaszcz, bo już mu nie będzie potrzebny. Oni sobie zdawali z tego sprawę, co będzie. Wie pani, i ten płaszcz właśnie ja tam mam w Warszawie na swoim grzbiecie. I 27 października wiem to z relacji już mojej matki, że ich zamordowali. To był 47 albo 8 rok. Gdzieś w Borach Tucholskich złapali jakiegoś, wie pani, jakiegoś żołnierza niemieckiego. Widocznie żołnierza, który pochodził z tamtych rejonów, wie pani, Niemca. I który miał, jak go zrobiła mu policja, czy tam milicja, jak to się wtedy nazywało, rewizję, miał przy sobie negatywy. I ten policjant, ponieważ matka była sekretarzem komisji, która ekshumację prowadziła tych pomordowanych, proszę pani, zaraz, bo się pogubiłem. Aha, tak. To ten ktoś tam z policji przyszedł do sądu, matka była pracownikiem sądowym wówczas, w sądzie pracowała, przyszedł do sądu i przyniósł jej te negatywy, czy ona kogoś rozpoznaje na tych negatywach. A matka przyniosła te negatywy, wie pani, do domu. Ja akurat wtedy chyba z Gliwic przyjechałem do domu i dała mi te negatywy i ja zrobiłem odbitki z tych negatywów.
Jedno zdjęcie jest, makabryczne po prostu. Stoi ksiądz, wie pani, obok leżą trupy, stoi ksiądz i widać karabiny wcelowane w tego księdza. Jaki wniosek z tego? Bardzo prosty. Za pierwszym razem, jak strzelali do tych ludzi stojących w tym szeregu, do księdza nikt nie strzelił. To jest prosty wniosek, wie pani, bo obok leżą trupy. I widocznie nakazali drugi raz i księdza zamordowali. A ten ksiądz to mój, proszę pani, katecheta, ksiądz Romanowski. Stoi i za chwilę zginie. Z matką nigdy na ten temat więcej nie rozmawiałem. To były dla nas bardzo bolesne sprawy. Mego brata, wie pani, też aresztowali chyba w 1942 roku, tak, do 1942. To dla mnie też dziwne sprawy. Takich młodzi ludzie utworzyli tam jakąś taką organizację, która się nazywała Rota i wszystkich pozamykali. Mój braciszek dostał 2,5 roku więzienia, siedział tutaj na Mazurach. Jemu się skończył wyrok, wie pani, albo w lutym 1945 roku skończył się wyrok. Moja matka się dopytywała o niego. Napisała list do sądu, mam taki ten list zresztą, że jemu się skończył wyrok, kiedy może syna odebrać. No i oni odpisali oczywiście matce do Tucholi, że syna będzie mogła odebrać w sądzie. Matka pojechała do Gdańska. Rosjanie już byli, wie pani, na Mazurach. A tam w Gdańsku wszystko działało, wie pani. Pojechała do Gdańska, do sądu i tam się okazało, powiedzieli jej, że niestety zabrało go Gestapo. Bo wie pani, oni mieli tak zorganizowaną tą całą historię, że jak ktoś wychodził z więzienia i był więziony politycznie, to go potem Gestapo zabierało do obozu koncentracyjnego. I mojego brata, proszę pani, ci gestapowcy wywieźli do Celle. To jest miejscowość obok obozu koncentracyjnego Bergen-Belsen, gdzie ja wylądowałem na końcu, wie pani. I co się z nim stało, nie wiadomo. Matka go poszukiwała i nawet do Celle napisała do więzienia i się dowiedziała, że w tym więzieniu był mój braciszek. I od tego czasu, wie pani, słuch zaginął o moim bracie. Dzisiaj miałby 92 lata. Matka mnie zapakowała, wie pani, walizkę i wysłała po tych groźbach tego faceta, tego Wollenberga, wie pani, do Warszawy. Kuzyn matki mi załatwił posadę gońca. Miałem 16 lat. U Hartwiga w Prudencjalu. Któregoś dnia ten polski dyrektor, który mnie tam wspomagał, wie pani, od czasu do czasu mi śniadanie swoje odstępował, bo widział, że chłopak młody, głodny. Zaproponował, mówi, wiesz co, ty się tu niczego nie nauczysz, ja cię przeniosę do Hartwiga na Towarową, tam będziesz pracował w warsztacie samochodowym. I rzeczywiście po miesiącu, chyba czy półtora, może 2, już nie pamiętam dokładnie, to przeniosłem się na Towarową 20 do Hartwiga i tam był majster, był moim szefem, 2-osobowy warsztat był, ale myśmy wszystko załatwiali, wie pani. I pracowałem tam do 26 maja 1944 roku, 1944, wtedy, kiedy Gestapo rozbiło naszą komórkę. U nas, wie pani, w tej komórce to było
trzech czy czterech? Trzech. Ryszard, Jasio i ja. Kiedyś pytałem Ryszarda, bo to jedyny, który jeszcze żył, wie pani, parę lat temu. Właściwie do jakiej organizacji myśmy należeli? On mówi, wiesz, ja naprawdę nie wiem. Jakie mieliśmy zadanie? Zadanie mieliśmy takie, żebyśmy dokumentowali życie, jakie się dzieje, a szczególnie, żebyśmy mogli dokumentować te rozwałki, wie pani, które Niemcy robili. Ja się znalazłem właściwie w sytuacji na bruku, zupełnie na bruku, bo nie było wiadomo, co zrobić z sobą. Bo ja przyjechałem na Waleję tam do Jasia, gdzie też często nocowałem. Ten cieć na dole mi mówi, że niech pan tam nie wchodzi na górę, bo Jasia aresztowali, pana Jasia, on mówił. Pana Jasia aresztowali i to może ktoś będzie na górze. Ja pojechałem na górę zobaczyć swój aparat. Zobaczyłem, leżał i nic się nie działo. Wie pani, taką lajkę miałem. I stamtąd zupełnie nieświadom, wie pani, tego, co się dzieje, wsiadłem w tramwaj, chyba kiedyś tak jak teraz chodziła 8, która skręca z alei towarową. Wsiadłem w tramwaj i jadę do roboty, wie pani. I jadę, obok Hartwiga przejeżdżam i koło bramy stoi wielki taki horś, wie pani, z karabinem maszynowym i facet jeden przy tym, a tramwaj wolno jechał, wie pani, a na podwórzu widzę, stoi w rzędzie część pracowników, wie pani, i jakiś gestapowiec koło nich tam łazi. I przejeżdżam tym tramwajem, wysiadam z tramwaju, tam już chyba za Pańską był przystanek i wracam, ale nie idę tam, wie pani, tylko na rogu Pańskiej i Towarowej była restauracja z takim wejściem z narożnika, wie pani, i wchodzę do tej restauracji, a tam ta dziewczyna mówi, słuchaj, to już oni po ciebie przyjechali. Ja się pytam, co tam się dzieje. Oni po ciebie przyjechali. Wyprowadziła mnie na Pańską i ja znalazłem się na ulicy. Bo na Bielany, gdzie mieszkałem, nie mogłem wrócić, bo nie wiedziałem, czy oni znają ten adres, czy nie. Wie pani, właściwie można powiedzieć, no, bezdomny byłem. To sobie pani to wyobraża, taką sytuację? Straszne. Miałem taką znajomą dziewczynę na Nowiniarskiej tutaj, która mieszkała na Nowiniarskiej i się jakoś tam z nią skontaktowałem i oni mnie przetrzymali przez 2-3 tygodnie w Zalesiu. Kuzyn, który pracował w policji granatowej wtedy, proszę pani, zginął w czasie powstania. On należał do jakiejś komórki Armii Krajowej w Śródmieściu. Nie wiem, co tam się stało dokładnie. Powiedział mi, że jestem poszukiwany. Ja mówię, jak poszukiwany? No, jesteś w książce poszukiwań. To się nazywa Fahndungsbuch, wie pani, w której jest moje nazwisko jako poszukiwany przez policję niemiecką. No to on mi to powiedział, ale to było już parę tygodni przed powstaniem.